Witajcie telewidzowie z Mumbaiu, to jest moja dzielnica. Zabieram was dzisiaj na spacer po Mumbaiu. Chłopaki pozdrawiają z dzielnicy, moje ziomki. Zamówiłem sobie mototaksi, która powinna zaraz przyjechać. Jest i moja taksuwa. Jechaliśmy prawie 15 minut, ale jesteśmy już na miejscu. Jak dla mnie w podróży to bardzo ważna sprawa. Sprawdzać miejsca, w razie czego też mieć dostęp do internetu. Dlatego też jestem pod sklepem, gdzie zaraz sobie kupię kartę SIM. Mam kartę, udało mi się, ponad godzinę tam siedziałem. Nie jest łatwo w Indiach. Przygotujcie się, że spędzicie tutaj trochę czasu. I jeżeli chodzi o zbieranie informacji, no to Indie są na pierwszym miejscu. Adres hostelu, adres domowy, zdjęcie twarzy 2 razy, zdjęcie paszportu. Zdjęcie wizy z paszportu, numer wizy z paszportu. I co najtrudniejsze było mi teraz też uzyskać tak na szybko, oni potrzebują, ostatnio tego nie potrzebowali. Znowu jak byłem wcześniej, to też potrzebowali tak jak teraz. Nie wiem, może to zależy od sklepu, ale raczej nie. Musicie sobie znaleźć osobę w Indiach, która potwierdzi, że was zna, waszą tożsamość. No ja napisałem do swojego hostelu, dałem numer, ona zadzwoniła i oni podali numer, który oni wysyłają SMS-a. Oni podają taki 4-cyfrowy numer i ona może wklepać w system i dopiero system to puści. Także mnóstwo roboty, mnóstwo czekania. Widziałem na lotnisku, pani to robiła bardzo szybko, więc tam pewnie jakieś procesy przeskakiwała, ale było 2 razy drożej na lotnisku. I za swoją SIM-kartę zapłaciłem 0, doładowanie 350 rupii, to jest jakieś 14 zł. I mogę używać internetu 1,5 gigabajta dziennie. I codziennie o północy to się kasuje i można od nowa używać od nowa. Oczywiście można sobie to też doładowywać. Muszę coś zjeść, śniadania jeszcze nie jadłem, a zaraz 13. Jeszcze ich do końca nie rozumiem, bo tutaj większość ludzi właśnie chodzi tą drogą cały czas, więc mają gdzieś łażenie po chodnikach. Może dziury w tych chodnikach dlatego, albo jakieś remonty. Kolejna ważna sprawa, moi drodzy, no to sianko, więc idę wybrać, zaraz wam pokażę bankomaty, w których można wybrać pieniądze bez prowizji. Tamten oddział był zamknięty, jaja niezłe, bo dzisiaj jest święto jakieś, czyli bank zamknięty, ale czasami jest tak, że jak bank jest zamknięty, no to mają swoje bankomaty tak na zewnątrz, że można sobie wybrać. No w tym nie było. Jeszcze mam trochę gotówki, więc nie będę teraz biegał i szukał specjalnie bankomatu. Jak gdzieś będzie w okolicy, no to sobie po prostu wybiorę. Lotnisko też jest blisko. Indigo leci, tymi liniami leciałem zatem. Jak Indie, to musi być samosa. Biorę sobie jedną na spróbowanie. 70 groszy wychodzi taka samosa. Ona jeszcze gorąca. Ja to lubię, jak jest taka do schrupania. Jakieś sosy 2. Mega gorąca. I znowu tego czerwonego sosu, powiem wam, że ma moc. Takie nadzienie nie jest suche, nieraz jest nawalone ziemniaków i jest suche. A tu widać jakaś taka pasta nawet. Rewelka. No dołożę sobie tego sosu trochę. W tym miejscu chłopaki przygotowują te samosy, ale nie tylko samosy mają, bo mają też takie bułki. O, pan sobie zajada taką bułkę. Taki kotlet jest w środku, do tego można sobie też zjeść taką papryczkę chili. Przy maszynie siedzi pan, który pomaga w kupnie biletów, więc zaraz mu pokażę, gdzie chcę jechać. Mam już bilet, kosztuje 10 rupii, przejadę teraz 20 km, to jest jakieś 40 groszy. Jest mój pociąg, dobra, wsiadam gdzieś tutaj. Hello. Mało miejsca, hello, ludzie wystają. I to jest świetne w Indiach właśnie, że drzwi są cały czas otwarte. Podejrzewam, że jakby nie było święta, to tych ludzi tutaj byłoby jeszcze więcej.
razie wysiadłem, bo sporo ludzi wysiada, bo jakaś większa stacja i zaraz sobie, z powrotem tutaj, żeby stać przy wyjściu. Spójrzcie tylko, ile ludzi jest na tej stacji. Ogrom. Wjeżdżam już na swoją stację. Ta kolej jest przeogromna. Wyobraźcie sobie, tylko jednego dnia tymi pociągami jeździ ponad 8 milionów ludzi. To więcej niż niektóre kraje mają całą populację, a codziennie na tory w obrębie tego całego miasta Mumbaiu wyjeżdża 3100 pociągów. I codziennie robią taką trasę, że okrążają Ziemię 3 razy dookoła. To jest dobre w Mumbaiu, że jest darmowa woda dla wszystkich. Patrzcie, kubeczki sobie wiszą na łańcuszkach, można sobie przyjść, nalać i wszyscy nalewają sobie do buzi, nie dotykając ustami. O, patrzcie. Jazda pociągami w Indiach nie jest jakaś trudna, tylko gorzej jest z dostępnością. Jeżeli chcecie takie ekspresy albo na długich trasach pociągi, no to często one są wyprzedane i czeka się nawet na bilety, które są miesiąc do przodu, bo ludzie rezerwują, później rezygnują z tego. Naprawdę jest ciężko czasami złapać bilet, ale oni mają taki system, że dla przyjezdnych można znaleźć takie biuro, że wtedy się idzie i oni mają ileś tam zawsze miejsc zarezerwowanych, że tamci nie mogą kupić, że właśnie dla tych przyjezdnych. Więc ja idę teraz poszukać takich biletów, bo będę potrzebował. Trzeba się namęczyć, żeby znaleźć akurat to miejsce. Ja musiałem pytać 3 razy. Już wszystko wiem. Idę najpierw wybrać pieniądze. Przygotujcie się, jak będziecie chcieli kupić bilety, no to musicie mieć gotowe. I tak jak wam powiedziałem, tutaj są przygotowane właśnie takie miejsca, gdzie ludzi, którzy przyjeżdżają do Indii, oni pchają trochę inne wagony. Idę szukać, hello, five. Oni po pieniądze. Hej! Patrzcie, tu chciałem wam pokazać stację. Chciałem powiedzieć najpierw, że idę po pieniądze i tutaj stacja jeszcze zbudowana przez Brytyjczyków. Chłopaki w cieniu sobie odpoczywają, mają taki kocyk, widzicie, leżą sobie. Tutaj widzę, że są jakieś knajpy pootwierane, bo nie wszystkie dzisiaj pootwierane, już wiecie, jest święto. Więc wybiorę kasę i przyjdę tutaj coś podjeść. Okulary mam jakieś, chociaż ja też dużo nie używam, bardziej mnie interesuje, bo wyobraźcie sobie, japonek zapomniałem i na razie śmigam cały czas na boso. Bez japonek, w sensie nie dzisiaj, tylko po hostelu. Tu widzę same adidasy jakieś. Kręciłem w taką mniejszą uliczkę, bo widzę, coś tutaj się dzieje. Taka restauracja. To Tali też bardzo ładnie wygląda. Tali to jest kilka dań na jednym talerzu. Najczęściej są te talerze, że mają takie pojemniki już porobione i oni tylko wlewają sosy, jakiś placek, ryż. Kolejny oddział banku SBI zamknięty, to wiedziałem, ale tak jak wam mówiłem, nieraz są bankomaty na zewnątrz, a tutaj nie widzę. Nie mam wyjścia, idę do kolejnego, bo chcę dzisiaj załatwić te bilety. I właśnie tego mi brakowało na ulicach. Święte krowy. Proszę bardzo, jak sobie idą. Nikim tutaj nie przeszkadza. To jest mój drugi raz w Mumbaiu i nie spodziewałem się, że to dzisiaj akurat będzie najspokojniejszy dzień, jaki miałem w Indiach, w dużych miastach. Bo tutaj, jak na Mumbai, to się nic nie dzieje. Po drodze widzę, że sprzedają pani puri. To są takie kuleczki, zaraz wam pokażę. Biorę taki jeden zestaw. To są ziemniaki, tutaj macie pomidory. Później można miksować. I'm from Poland. Kolega ma tutaj taki obrót, że ja muszę poczekać na swoją porcję, ale patrzcie, jaką porcję on robi komuś. Puri, ziemniaki, cebula z pomidorem, chrupki, przyprawa, sos. Jeden, sos drugi, ostry, spicy, tutaj, patrzcie, dal jakiś. Do tego słodki sos. Jogurt jakiś z kukurydzą, przyprawa, chrupki, dość obficie, do tego pietruszka, orzeszki, gotowe. Dobry jest. To wszystko na takiej gazecie. To nie dla mnie, ja mam coś innego. Dostajecie taki talerzyk i pojedynczo będzie kolega wam nakładał, w sensie mi będzie nakładał. Cebula, trochę słodkiego, i sos i się wtedy je. Trzeba szybko to jeść, bo tu jest płyn i to się miękkie robi. Dobre, ostre. Tutaj na ulicach to sprzedają na każdym kroku. Jakieś większe skrzyżowanie, bo tam już większa ulica, więc pan już tutaj coś sprzedaje. Tu nawet na wózeczku takim przywiezionym. Elektronika i ciuchy, buty dla kobiet, jakieś termosy. Jest napis SBI, ATM i co? Jest, będzie, bo tak, oddział zamknięty, ale jest osobne wejście, o tym wam mówiłem, do bankomatu, więc idę wybrać. Wpisuję ręcznie 10 000. Kręci maszyna, jak kręci, to znaczy, że zaraz tutaj będzie siano. Już dostałem wiadomość, że pieniądze wybrane. Mam już kasę, teraz jest bardzo dobry kurs, jeżeli chodzi złotówka czy inne waluty do indyjskiej waluty. Przyjeżdżajcie, bo najlepszy okres. Przez ten brak ludzi, bo można tak to nazwać tutaj w Mumbaiu.
czuję się jakbym był w innym mieście. Też mało słychać, że ktoś trąbi. No, tam gdzieś słychać cały czas, ale to nie jest to, co jest normalnie. To zobaczcie, są jeszcze budynki, pozostałości po Brytyjczykach, a tutaj jest piękna stacja. Przejdę na drugą stronę ulicy, to wam pokażę ją z innej perspektywy, a tutaj co jest? Kolejka do autobusu. O, to są normalne Indie. Tak się powinno tutaj chodzić. Czy nie wygląda on zjawiskowo? Został zbudowany w 1888 roku. Ale patrzcie, podoba mi się ta kolejka. Wszyscy stoją w miejscu, w sensie przesuwają się, nikt się nie pcha. Wspomniałem wcześniej, że przyjdę tutaj coś zjeść. Przejdę się... Czego trąbisz? Przejdę się koło tych bud, zobaczę co sprzedają. Tutaj jakieś buły, burgery, herbaty. Dobra, to nie, szukam czegoś innego. Tutaj kolega robi jakąś jajówkę z ziołami. Tam kawałek dalej coś na talerze sprzedają. O, właśnie coś takiego. Różne rzeczy można dostać, więc zaraz tutaj pozaglądam w talerze najpierw. A tutaj od razu na bieżąco wszystko myją. W tym miejscu też sporo osób zajada. Zaraz pozaglądam. Jeszcze przed jedzeniem siądę i się ogolę. No to zaczynamy. się śmieję. Tutaj lipy nie ma nie tylko na wodę, tylko na piankę. Jest i nowa żyleta, to dobrze. Teraz już drugie golenie, poprawki. Do tego jeszcze masaż. No zgadnijcie, ile kosztowało takie golenie? 3, 2, 1, 50 rupii, czyli 2 złote. Decyzja padła, że zjem sobie kurczakowe biryani. Tak. 70 pół porcji, 120 cała. Biorę sobie jedną porcję takiego biryani, patrzcie. No. Ja to lubię, takie, jak jest trochę więcej tego sosu, może chłopak to zamiesza ładnie, bo dają takie suche i właśnie trochę takiego sosu. Biryani już zjadłem i ta folia na talerzyku to bardzo dobre rozwiązanie jest, jak tutaj nie mają bieżącej wody, to taką folię tylko wyrzuca i talerz już się nadaje dla następnego klienta, tylko kładą nową folię. Zobaczcie na tą panią, bierze worki po 40 kg na głowę, na boso jeszcze, no i z samochodu z paki nosi tam do składu. No ciężka praca. Kasa jest w kieszeni, ja najedzony, idę teraz ogarnąć te bilety, a muszę to sobie trochę przyplanować jeszcze teraz na szybko, bo muszę stąd wyjechać pociągiem, to już wiem jakim. No i później muszę jeszcze jedną trasę kupić, więc muszę to szybko sobie podplanować. Kolega już wklepuje tutaj w system, ma już mój paszport. Będę jechał 32 godziny pociągiem. Tak jak wam mówiłem, tutaj jest sporo formalności, sporo wypisywania. Zobaczcie, pan wypisał całą kartkę taką z informacjami, żeby bilet kupić. Nie wszystko udało mi się załatwić, załatwiłem tylko jedną sprawę. Wyjazd z Mumbaiu, a dalszych pociągów nie udało mi się kupić. Będę kombinował dalej, jak już dojadę. Idę na stację, z której odjeżdżają te dalekobieżne pociągi. Idę się przygotować mentalnie na 32 godziny. Dobra, tu widzę, że stoi jakiś. Zaraz zobaczę, bo prawdopodobnie stąd będę też jechał. Tak przynajmniej obstawiam. Też widzę, o, no właśnie, to są takie dalekobieżne pociągi. Ludzie czekają, śpią na podłogach. Zaraz wam pokażę, jakie są klasy, ale ja taką klasą nie będę jechał. O, tu już pociąg, sprzątają, pewnie będzie ruszał dalej w podróż. Tam widzę, że jest taka sama klasa, więc nie będę dalej szedł. Chłopaki tu się śmieją, pewnie pracownicy tego pociągu. Zaraz idę dalej zobaczyć. Są też takie klasy, nie wiem czy w moim będą. O, że po prostu siedzicie bez żadnych foteli, bez żadnych łóżek. Tutaj zazwyczaj jest najciaśniej. Coś tu się będzie działo, że tutaj tyle policji przyjechało. To wszystko policjanci jacyś młodzi. Tutaj są jeszcze takie siedzenia, 3 z jednej strony i też 3 z drugiej. To one dość szerokie. Tutaj znowu sporo policjantów. O kurczę, ile tych policjantów dalej. Kurde, to cały pociąg chyba z jakiejś akademii przyjechał. No nie wiem, może coś się dzieje w Mumbaiu na dniach i zwożą teraz policjantów. To są pociągi drugiej klasy, takimi jak będę jechał. Raczej mój wagon będzie podobny pewnie. Tam jest łóżko jedno rozkładane, będzie na dole. Tam u góry będzie drugie. I tutaj jest tak samo. Jedno i drugie. A nie, to 3 są nawet łóżka. To 3 osoby, patrzcie. Jedno, to się podniesie, będzie drugie, a u góry jest trzecie. I znowu policjanci, sporo ich z takimi kijami łażą. Kiedyś widziałem, jak ludzi ganiali właśnie tymi patykami. Przeogromna jest ta stacja. O, wjeżdża jakiś na peron. Kopci ładnie. Pociągi też mega długie. Ten od samego początku jest, tam stoi. Tutaj go nawet nie widać, bo jest zakręt. Tutaj zobaczcie, ile ludzi wyczekuje na swoje pociągi. Jak ludzie śpią na podłogach, to pewnie wiele godzin tutaj czekają. To jest chyba jedyny kraj, gdzie do pisuarów mężczyźni muszą czekać w kolejce. Kupuję bilet powrotny, zaraz mi tutaj kolega to pomoże ogarnąć, bo tam nawet nie ma jak zapłacić. Trzeba jemu zapłacić, bo te maszyny są na jakieś karty. Tutaj po prostu pociąg rusza, nikt nic nie mówi, jadę już na swoją stację. I nagle cały pociąg rąk.
Tak ciasno to jeszcze nie było, jak jechałem. Same ręce. Dojeżdżam już na swoją stację i tu już widzę jakieś ruchy. Z tyłu też czuję już jakąś presję. O! Trochę ludzi czeka. No nie tak dużo jak wcześniej. Dobra, będę musiał szybko wyskakiwać. O kurde, już wyskakują. Dobra, 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 dobra. Ej, 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 ej. Ej, 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 ej. Ej, ej. Jest, wydrapałem się. Masakra, co tu się dzieje. Patrzcie, jak się tam wyjść nie mogą. Ale jaja. Zobaczcie, dobra, jedzie. Jak upchane, dobra, dobra. Jaja niezłe. Dzisiaj jest dzień wolny od pracy, raczej kto nie pracuje, to nie pracuje, wiadomo. Ale w dzień roboczy to tu pewnie jeszcze więcej ludzi. Oni to już cwaniaki wiedzą, gdzie tutaj się ustawiać. Idę już do swojego hotelu, mam lekko ponad godzinę, sporo się dzieje, więc spoko. A ja już wiem, dlaczego ci ludzie wolą chodzić tam asfaltem, no bo chodniki tutaj wyglądają właśnie tak. Tam chociaż prosta droga, tutaj można kostki skręcić. To te złote świecidełka, dużo kobiet nosi na rękach kolczyki. To wygląda jak złoto i się świeci na żółto. Japanesy szukam, ale widzę, że... A nie, są jakieś Japanesy też. Zobaczcie tutaj jakie podróby. Trafiłem na jakąś taką uliczkę, że z jednej strony bazar ciuchowy, a z drugiej strony jakieś warzywa sprzedają. Ale takiej marchewki to ja jeszcze nie widziałem. Taką to znamy wszyscy. Jest też taka fioletowa. Też pewnie dużo ludzi widziało, ale taka? Taki czerwony kolor. Wyszedłem na główną ulicę. Tutaj już się za wiele nie dzieje. Oprócz tego, że jest spory dość ruch. Tam widzę zachód słońca się przede mną robi. Piękne kolory wyszły. Takie śmieci w Mumbaiu to normalne. Tutaj widać, że stare budynki, ale one mi się wydaje też nie są aż takie stare, po prostu zaniedbane. Pan na ulicy, zobaczcie, przedłuża komuś pasek. Albo robi pasek od początku. Nie, widać, że dokłada dziurek. A ten co tutaj robi? Jajka już ugotowane, widać trochę podeschnięte. A to chyba będzie omlet, bo widzę skorupki już nałuskane. Tak mi się przynajmniej wydaje, a jak omlet to pewnie w tą bułę tutaj wsadzi zaraz. Zaraz zobaczymy, o. Więcej oleju. Hello friend, how are you? Very good, my friend, thank you. O, wiedziałem, będzie omlet. Omelette. Jestem blisko lotniska i sporo samolotów tutaj ląduje. Najważniejszy sklep, o, chłopaki już... Can I take one selfie with you? Yes, my friend, you can. Zobaczcie, to najlepszy sklep, najważniejszy sklep na dzielnicy. Tutaj się wszyscy imprezowi spotykają. O. Wine shop, wine shop. Robi się coraz ciekawiej, muszę skręcić taką węższą uliczkę i tutaj też widzę jakieś biznesiki po jednej i po drugiej stronie. Będę też powoli jakiejś restauracji szukał do zjedzenia kolacji. Tutaj też widać, że zabudowa już jest inna. No jakbym powiedział slumsy, to trochę bym przesadził, ale no te budynki widać, że one nie są jakoś przepisowo stawiane. Każdy sobie stawia je raczej jak chce i z czego chce. Tutaj trochę cegły, trochę blachy. Pani tu jeszcze na jakichś bębenkach gra. Jestem w takiej dzielnicy i dzisiaj też byłem, że mało jest zwierząt na ulicy. Wcześniej widziałem tylko krowy i teraz pierwszy raz kurczaki, a mam gdzieś w głowie, że w Indiach tego więcej było na ulicy. Tu jest jakaś restauracja, kolega też pozdrawia. Są klienci, więc coś tu pewnie dobrego podają. Ale też zauważyłem, że na tej dzielnicy jest bardzo duże społeczeństwo muzułmańskie. Tu widzę, kolejna restauracja szykuje się do otwarcia, na razie klientów nie ma. Albo już zamykają, bo widzę, tam chłopak zabiera jakiś grill. W Tajlandii to już bardzo popularne, ale w Indiach kebab na ulicy pierwszy raz widzę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale kebab nie taki w placku, tylko tak po indyjsku, w bułę. Placki też są w razie co. Ale kurczaka ciacha jak na Filipinach, na drobno. Tutaj widzę sklep mięsny połączony od razu z restauracją. Coś sprzedają, jakieś skórki tutaj, patrzcie. Wszystko się wytapia w oleju. Tutaj coś wisi jeszcze z ogonem. Tam jeszcze koza w środku. Pokaż, kolego. Patrz. Koza. Pokaż się. Pewnie wiesz, po co ona tutaj jest. No właśnie. A tutaj więcej nawet nie zobaczyłem. 2, 4, 6 kóz. Gdzie ten samolot? O proszę, jak nisko. Tutaj widzę już jakaś kozina na kawałki pocięta. Chłopaki się czymś tutaj zajadają. To wygląda trochę jak takie pizzerki, ale to nie będzie tego już smażył? To wygląda jak niewypieczone te ciacho. Ma tutaj jakiś piecyk, więc pewnie to będzie tam rzucał. Ale numer, trafiłem jeszcze na jakieś małe, wesołe miasteczko. Zaraz wam pokażę bliżej. Tutaj są jakieś
trampoliny, ale tam jakiś diabelski młyn się kręci. Jest, kręci się. Jak blisko? Jak nie było, to nie było, a teraz i cielaki, i krowy, sporo tych krów tutaj, ale w miarę czyste one są. Tato ma pełno mleka. Tutaj nie ma, że karetka ma pierwszeństwo. Łatwo nie mają karetki na tych ulicach. Tu motory poparkowane, to ja szybciej na pieszo tu mogę iść. Kurde, coś przejechał i dostałem w nogę. No. Ktoś cały czas prowadzi tą karetkę, bo tutaj ciężko przejechać. Jak na tyle ludzi, jakoś zaskakująco mało miejsc z jedzeniem. Spójrzcie na te kuski z tej strony, zaraz niech ludzie przejdą, pokażę wam. Na wysypisku śmieci się hodują. A tutaj więcej jeszcze kusek, ale one w ogóle nie są jakieś uwiązane, one po prostu tak sobie wolno chodzą. A nawet już nie chodzą teraz, tylko odpoczywają. Patrzcie na to. Pani podchodzi, zamawia sobie na chicken masale coś, tak? Przyprawy. I teraz patrzcie. Wszystko miksuje. On wie, jakie ma być kary i teraz dobiera do tego przyprawy. Po trochu chili, tam jakieś liście, pewnie cynamonu trochę tam. O, widzicie? I już, i gotowe. Tylko na olej i będzie gotowa. Widzę, że to dość popularne danie tutaj, smażone jajka. Tu widzę też jakieś przyprawy, masło. Miksują pewnie jakie chcecie. Godzina 19:30 jest, zobaczcie ile ludzi. To jeszcze nie jest późna godzina. Tutaj też jakaś świątynia z jednej i z drugiej strony. Patrzcie, jaki też tutaj syp się trochę zrobił. No ja muszę iść gdzieś w tamtą stronę. Tutaj też widzę jakaś restauracja jest, więc zaraz zajdę, zobaczę co tutaj sprzedają. Jakieś placki robią. O, placki w piecu. Placki takie lubię na świeżo, patrzcie. W piecu tandoori. A piec na węgiel drzewny. Tutaj to dopiero jakiś korek się robi. Sporo z jednej, sporo z drugiej strony. Tuk-tuków tutaj większość. Zobaczcie, jest i krzyż. To pewnie kościół jakiś. Chociaż nie wygląda na kościół. Nie, no wygląda. Jakaś wieża z przodu. To raczej nie jest kościół, to bardziej wygląda jak jakiś hotel. I wszystko jasne, to szkoła. Ale od razu przy tej szkole jest kościół. Jest krzyż, jest napisane, że to kościół. Coś tam się odbywa w środku. Msza? Nie, to nie msza, bo księdza nie widzę. A tutaj co się dzieje? Jakaś grubsza akcja. Więcej rzeczy tutaj robią i to pewnie dla kogoś, bo to pozakrywane. Wszystko na węglu drzewnym. Tutaj jeszcze więcej kuchni. O kurczę, jak tu ładnie pachnie. Tutaj też jakieś ziemniaki widzę. Tam czerwone jakieś kary pewnie. Po drugiej stronie ulicy widzę jakieś szyldy z jedzeniem. Mój hotel już jest niedaleko, jakieś 5 minut. Może troszeczkę więcej, ale to nie moje smaki, w sensie jakieś kanapki. Tu jest jakaś restauracja, ale znowu pusto w tej restauracji. Jak kolejka do sklepu, to myślicie, że do jakiego? No, z dyktą. Pytałem w kilku knajpach, to mają ograniczone menu, bo nie ma tego gazu. Idę tutaj, już wcześniej pytałem, będzie tali dzisiaj. Mam wegetariańskie tali 70 rupii, czyli 2,80 wychodzi taka porcja. Najedzony wracam już do swojego pokoju, mam jakieś 3 minuty. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki za oglądanie, wielkie dzięki za spędzenie tego czasu razem ze mną w Mumbaiu. Jak się podobało, to wiecie co robić, łapka w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!